ABC Domu dziś będzie ogrodowo, nie domowo, tylko ogrodowo. Będziemy rozmawiali o 6 błędach, które najczęściej popełniamy, zakładając ogrody. Moim gościem jest Dominik Strzelec i to właśnie z nim będę mówiła o tym, co robić, żeby nasze ogrody wyszły w momencie, kiedy je zakładamy. Witajcie na pokładzie GreenCanu. Zaczynamy. Ogrody. Marzenie wielu z nas, kiedy kupujemy własne, wymarzone, ukochane domki. No i pojawia się ta druga część przy domku zaraz, czyli ogród. I później, po 2 czy 3 latach, jesteśmy bardzo zdziwieni, że ten ogród nie wygląda tak, jak sobie wymarzyliśmy. I dzisiaj z Dominikiem będziemy rozmawiali o tym, jakie my gafy popełniamy właśnie ogrodowe, jakie błędy najczęściej się zdarzają takim właśnie młodym ogrodnikom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem. Trzeba powiedzieć, że to nic złego, bo uczymy się na błędach wszak. Dokładnie, mało tego, my też te błędy popełniliśmy, żeby Wam było raźniej. To nie jest tak, że jesteśmy tacy doskonali i wszystko wiemy, my też te błędy popełniliśmy. Zresztą o jednym swoim ja też właśnie za chwileczkę opowiem. Od czego zaczynamy, Dominik, jak myślisz? Myślę sobie, że pierwszym podstawowym błędem jest brak projektu. Zdecydowanie. Powiedziałaś, że to są Pełna ludzie, zgoda. którzy rozpoczynają przygodę z ogrodnictwem. I myślę sobie, że nie ma na świecie człowieka, który bez doświadczenia byłby w stanie stworzyć taką wizję ogrodu, żeby był fajny, funkcjonalny, zachwycał przez wiele lat, bo to jest po prostu niemożliwe. Dlatego powinniśmy posiłkować się projektem. Projektem, pełna zgoda, tym bardziej, że słuchajcie, my na początku, jak zaczynamy właśnie nasze takie pierwsze kontakty z ogrodami, zazwyczaj nie mamy wiedzy, a internet, z całym szacunkiem, chociaż obydwoje działamy w internecie, nie do końca jest nam w stanie tak w 100% tą wiedzę podarować raz, a dwa, że jeszcze nie mamy doświadczenia. Właśnie, bo inspiracji jest sporo i to jest bardzo fajne, żeby korzystać. Natomiast od inspiracji, Asia, wiesz, do wykonania jest tak długa droga, jeżeli nie mamy doświadczenia, że no, może się to skończyć Długa fiaskiem. droga, słuchajcie, i mnóstwo zasadzek. Tak, zasadek jest mnóstwo. Ja od razu tylko powiem, przepraszam, że Ci przerywam, że dobry ogród, ja powiem po sobie, to jest mniej więcej 13 lat. Docieramy do sytuacji, w której mamy piękny ogród. No tryka nam właśnie 13, więc się zgadzam. W 13 rok wchodzimy z naszym rzeczywiście i to takie było mały krok po kroczku. Ale widziałem, ładnie wygląda. Dziękujemy. Pierwszy krok, słuchajcie, mamy za sobą, czyli raczej rzeczywiście sięgnijmy po projekt, przeznaczmy te pieniądze. Ja wiele razy, słuchajcie, mówiłam, nawet na live'ach, jak czasami z Wami sobie rozmawiam na Instagramie, że nie rozumiem tego, że ludzie kupują dom, ogromne środki przeznaczają na elewację, na środek, na wszystko i w ogóle nie myślą o przestrzeni wokół. A przecież dom też jest pobudowany, zrobiony w myśl projektu. To dlaczego nie skorzystać z projektanta zieleni? Dokładnie. Załóżcie sobie, słuchajcie, jak już wiecie, że będziecie się budowali albo że będziecie kupowali dom, załóżcie budżet na ogród, na same rośliny raz, o tym za chwileczkę jeszcze będziemy rozmawiali, ale 2 właśnie na projekt. Idźcie do specjalisty, idźcie do projektanta i poproście właśnie o taki projekt ogrodowy, żebyście dalej już sobie mogli według tego projektu Waszą wizję zrealizować. Do punktu drugiego przechodzimy. Brak projektu i drugi punkt a propos wizji. To myślę, że to jest świadomość tego, co chcemy w nim mieć, ile czasu możemy jemu poświęcić i dopiero wtedy możemy przystąpić do tworzenia projektu. Bez tego, bez tej świadomości, bez tego stanu umysłu nie damy rady. Czy Ty, Dominik, masz na myśli, bo mówisz o świadomości, o takim nierealnym, bo mówimy o błędach, czyli ten drugi punkt, tak reasumując, to będzie nierealne ocenianie, po pierwsze czasu, który możemy ogrodowi poświęcić, własnych możliwości, bo my często dużo chcemy, a później się okazuje, że pracujemy od rana do 19. Nie chce nam się podlewać, nie mówiąc o pieleniu warzywniaka i tak dalej, mogłabym wymieniać. I o budżecie, też nie bójmy się mówić o pieniądzach, bo ogród to jest niestety skarbonka. Mówię niestety, dlatego że wielu początkujących ogrodników w ogóle tego nie bierze pod uwagę, że tam wpompujemy kupę pieniędzy, a efekty niestety przyjdą za jakiś czas. Dajmy sobie czas i tym roślinom.
Dokładnie. To jest pieniądz, pamiętajmy o tym, czyli ile mamy czasu na pielęgnację, jaki mamy budżet, co my chcemy w nim robić. No, dużo jest pytań, na które musicie Takie odpowiedzieć. realne, ale naprawdę realne ocenianie własnych możliwości co do czasu, który możemy później temu naszemu zielonemu rajowi, dobrze powiedziałam? Dobrze Rajowi. powiedziałaś, tak. Czasami się muszę zastanowić, poświęcić. I przechodzimy, słuchajcie, płynnie do punktu trzeciego, który brzmi brak określenia przez nas funkcji w ogrodzie. Bo zazwyczaj co? Słyszą ludzie ogród, widzą... Ja powiem co. Jak przyjedzie autobus, bo mamy okno otwarte, bo jest strasznie gorąco. Jak mówią ogród, to widzą tak. Trawnik i dookoła tuje po obwodzie. I dla nich to jest ogród. No, albo na przykład ludzie myślą ogród i widzą wyżwirowane półprzestrzeni z pojedynczymi iglaczkami. Albo myślą ogród, są też tacy, widzą wszystko obsadzone w krzakach, w drzewach owocowych i w truskawkach. Czyli jakby dla każdego z nas ten ogród naprawdę może oznaczać coś innego i warto zastanowić się, jak ta nasza przestrzeń, którą mamy do dyspozycji, czyli na przykład dysponujemy 4000, przestrzeliłam, zazwyczaj jest, no przepraszam, Fajnie. no ale to powiedzmy, dobra, 1500 mamy, tak, tych meterków. Mamy 1500 metrów i trzeba się zastanowić, co my chcemy w tym ogrodzie. Czyli jeśli mamy małe dzieci, Strefa dla dzieci. strefa dla dzieci. Jeśli chcemy być bio i mieć własną sałatkę, Warzywniak i uprawa. warzywniak i uprawa, albo chociażby takie grządki podniesione, tak? Bo bardzo dużo ludzi, którzy tego nie robią na początku, twierdząc, że nie, absolutnie, później właśnie szukają miejsca, gdzie by jednak te grządki tam sobie wpasować. Ja do tego zachęcam. Własna uprawa to fajna rzecz. Nie tylko ze względu na to, co dostaniemy, ale też jakby uczy nas systematyki. To jest fajny relaks, praca przy warzywach. Naprawdę, polecam. Zgadza się, relaks raz, no i korzyści płynące właśnie z tego, że naprawdę jemy to, co sami zasadziliśmy i wiemy, że tam nie ma żadnej chemii. Oprócz tej strefy warzywnej, tak sobie myślę, że warto pomyśleć o tym, gdzie będzie strefa relaksu w naszym ogrodzie. Patrząc na to, czy mamy sąsiadów po bokach, jakich mamy sąsiadów po bokach, bo jeśli sąsiadujemy na przykład z, no powiedzmy ze starszym małżeństwem, które ceni sobie ciszę i spokój, to nie róbmy przy nich miejsca na ognisko, miejsca na grill, gdzie wiadomo, jak zbiera się towarzystwo, to raczej cicho nie jest. Te wszystkie rzeczy, zanim zaczniemy ogród planować, warto sobie właśnie wcześniej usiąść z partnerem, z całą rodziną i po prostu nawet właśnie rodzinnie porozmawiać o tym, co my chcemy w tym ogrodzie. Bo jeśli tego nie zrobimy, to się, słuchajcie, może okazać, że mamy właśnie dookoła tuje pusty trawnik albo wszystko wyżwirowane. Pojawia się radosna twórczość. No właśnie i nie korzystamy w ogóle z tego ogrodu, co jest w ogóle chyba najgorsze, że zrobiliśmy sobie coś, z czego w ogóle nie korzystamy. To teraz przejdźmy do roślin i słuchajcie, bitwa będzie, bo my żeśmy przygotowując się do tego odcinka, prawie żeśmy się tu nie złapali, bo mamy inne podejście do tego tematu, ale to myślę, dobrze. tak, myślę, że dla Was to też będzie ciekawe posłuchać jakby moich i Dominika argumentów. A mówimy, słuchajcie, o roślinkach, o tym, jakie rośliny sadzić na początku, na samym początku. No i Dominik, może przedstaw swoją wizję. Znaczy, ja z doświadczenia, 13 lat doświadczenia, porażek, potknięć, ale też sukcesów. Wiem dobrze o tym, że my, ogrodnicy z Polski, z Europy, powinniśmy troszeczkę uzbroić się w cierpliwość. Nie musimy sadzić dużego materiału roślinnego, dlatego że on trochę więcej kosztuje, a ryzyko, kiedy nie mamy wiedzy, że się przyjmie bądź się nie przyjmie, jest dosyć duże. Proponuję na przykład rozpocząć przygodę z nieco mniejszym materiałem roślinnym, tak zwanym handlowym. Dlatego, że swobodnie możemy nim zawiadować. Łatwiej się to sadzi. Mniej tracimy pieniędzy, kiedy to nam po prostu umrze. Brzydkie słowo, ale no niestety muszę o tym powiedzieć. I ja tak mam. Na początku też starałem się sadzić dosyć duże rośliny i okazywało się, że jestem kiepskim ogrodnikiem i to po prostu szło do kosza. Nie byłem w stanie tego nawet zreanimować. Ale Asia uważa, że to jest dobry kierunek. Tak, ja uważam, że kierunek, który obrał Dominik na mojej ziemi i w warunkach atmosferycznych, w których ja żyję, czyli na Kaszubach, gdzie zimy naprawdę potrafią ostro dać w kość, to jest zły kierunek. Nie, absolutnie. Dlatego, że ogrodnik powinien wiedzieć, że materiał roślinny trzeba ściółkować, okrywać i zapoznać się z gatunkiem. Czyli czego potrzebuje,
na co musimy uważać. Ależ mój drogi, ściółkowanie i ochrona wcale nic nie pomagają, bo tak naprawdę małe rośliny jak mają wymrzeć, to wymierają. Bo jak idzie mróz, to idzie po korzeniach, Ja Ciebie mój z drogi. mety zapraszam do mojego ogrodu, gdzie sadziłem takie pypcie później i się świetnie A zaaklimatyzowały. teraz tak już słuchajcie zupełnie na serio. Są rzeczywiście dwie szkoły mówią, tak? Jedna taka, że kupujemy materiał szkółkarski, bardzo malutki i dbamy o niego od początku i sobie długo patrzymy, jak on sobie tam rośnie i cieszymy się z tego. I rzeczywiście część z Was może mieć z tego po prostu dużą radość i ma takie warunki w swoich ogrodach, że te roślinki rzeczywiście będą sobie swobodnie tam rosły. Natomiast jeżeli mieszka się w rejonach, gdzie naprawdę są ostre przymrozki, albo gdzie są małe opady, albo gdzie te warunki nie sprzyjają właśnie takim małym roślinkom, nie są sprzyjające ku rozwojowi, tak jak mój ogród, bo ja na początku, nie ukrywam, Dominik, kupowałam rośliny ze szkółek, rośliny małe i takie rośliny były obsadzane w naszym ogrodzie i po 3 latach spasowałam po prostu. Stwierdziłam, że to jednak nie jest dla nas, mimo mojej ogromnej atencji dla tych roślin, dbania i właśnie okrywania na zimę, średnio 30-40% materiału po prostu nam wymarzało. Inny sposób teraz stosuję, znaczy w tej chwili już nie, bo mamy ogród obsadzony. To taki koszt, Asia, no niestety, to nie jest martwa. Cwaniulek, no. Inny sposób wybrałam. Nie wybieram dorosłych już roślin, bo to rzeczywiście jest duże, słuchajcie, ryzyko, że może się dorosła roślina, która zazwyczaj, umówmy się, drzewa to są nawet koszty, No są koszty, duże, nawet 1000 złotych dorosłe drzewo potrafi kosztować. Krzewy duże to są też kilkaset złotych. Ja wybieram rośliny, owszem, ze szkółek, ale już tak zwaną młodzież, czyli kilkuletnie, 2-letnie, które mają określoną wysokość, już trochę wyglądają, ale łatwiej sobie poradzą właśnie na przykład z zimą, czy z takimi niesprzyjającymi warunkami. To ja już wiem, zaproponujmy naszym cudownym internautom kompromis. Miejsca, które są eksponowane, takie wizytowe, może je ubierzmy w te nieco większe rośliny, Bardzo dobry pomysł. a tam, gdzie mogą troszeczkę poczekać, może spróbujmy jednak zawalczyć, no i zaoszczędzając przy tym troszeczkę pieniążków, nieco mniejsze roślinki i dołożyć starań, żeby się przyjęły. Co myślisz? Myślę, że bardzo dobry pomysł, zwłaszcza jeśli chodzi o byliny na przykład, które bardzo fajnie się szybko dość rozrastają, nie będziecie musieli długo czekać. O krzewy, które dość fajnie rosną i są odporne właśnie na takie niefajne warunki atmosferyczne typu ten mróz. Ten mróz mi, słuchajcie, dał w kość ostro. Mało tego, on mi do dziś, słuchaj, dorosłe rośliny nam A to ja Ci powiem wybija, dlaczego. niestety. Mogę teraz, czy poza Oczywiście, kamerą? dajemy. A bo to jest dobra rada. Mróz sam w sobie on nie jest taki najgorszy. Najgorszy jest suchy wiatr zimowy. I brak śniegu. Brak wody na jesieni. Dlaczego? Dlatego, że roślina nie ma szansy pobrać z wody z gleby, minimum wody, której potrzebuje, żeby na wiosnę rozpocząć okres wegetacji. Jeżeli dobrze rośliny na jesieni nie podlejemy, to może się okazać, że one plus te suche wiatry I brak śniegu, który też chroni, prawda? brak wody do zaczerpnięcia, brak tej czapy takiej izolacyjnej powoduje, że one umierają. Nagramy może, Dominik, w ogóle oddzielny odcinek dla Was właśnie, jak chronić rośliny, jak dobrze je przygotować na sezon zimowy. Jestem za. Myślę, że to będzie taki dla młodych ogrodników fajny tutorial, żebyście właśnie te swoje ogrody chronili. Mieliśmy się pobić, nudno było, słuchajcie. Bez bitki, bez bitki, ale już teraz tak na koniec, słuchajcie, reasumując tą tutaj naszą małą A nie, bitewkę. jeszcze jeden punkt jest, ja muszę o nim powiedzieć. Poczekaj, to jeszcze to podsumujemy Dobra, i przepraszam. do ostatniego. Czyli tak, materiał szkółkarski w miejscach, gdzie możecie i chcecie sobie pozwolić na to, żeby sobie powolutku obserwować, jak on rośnie i też właśnie, jeśli nie macie takich mocnych warunków niesprzyjających roślinkom, w miejscach, tak jak Dominik powiedział, wizytowych, gdzie się wchodzi, no i warto, żeby już od początku coś fajnego, jednak tam było troszkę większe rośliny, młodziaki, że takie ładnie okej. sobie nazwiemy. Dorosłe rośliny, jeżeli jesteście pewni na 100%, że ta rodzina sobie tam poradzi. I właśnie kolejny punkt, jeśli macie sprawdzone i dobrze dobrane rośliny do warunków, które macie w ogrodzie, bo to jest właśnie kolejny punkt, o którym chcemy opowiedzieć. Rzadko który młody ogrodnik sprawdza, jakie ma podłoże, jaką ma glebę i co on w ogóle może w tej glebie zasadzić. Ile tam jest światła, czy tam jest półcień, czy tam jest wystawa bardzo słoneczna. Nie wszystkie gatunki radzą sobie, kiedy zmienimy im nominalnie warunki, w których powinny rosnąć.
Bardzo, bardzo jest to wąska grupa roślin, dlatego zalecamy zapoznaniem się z topografią swojego ogrodu. Sprawdzeniem kwasowości gleby. Tak jest, jaką roślinę chcemy posadzić, dostosowując oczywiście do miejsca. To jest też taki no, mały, ale zawsze klucz do sukcesu. Klucz. Słuchajcie, da się oczywiście rośliny, które, jeżeli macie kwaśną glebę, a marzycie, nie wiem, o różach albo o takich kwitnących bylinach, da się, bo można oczywiście tej gleby nawieść, można porobić duże rabaty podniesione, jakieś fajne na kamieniach, no ale to już jest, powiedzmy, na trochę dalszy wyższa stopień, szkoła wyższa jazdy. szkoła jazdy. Jak będziecie mieli ogród 2-3 lata, to wtedy pomyślcie jakby o dalszej zabawie. Na razie, żeby sobie nie utrudniać życia, sprawdźcie, jaki macie rodzaj gleby, gdzie macie południe, gdzie północ, które rośliny, gdzie możecie rozsadzić. Te wiadomości znajdziecie w internecie, które roślinki są do zacienionych miejsc, które są do południowych. Jeżeli tego nie zrobicie i kupicie tylko roślinę dlatego, bo jest piękna i Wam się podoba, no to taka rosyjska ruletka może być. I trzymamy kciuki wtedy. Mocno. I ostatni punkt chyba jeszcze mamy. To jest ilość roślin na metrze kwadratowym. Mój błąd, słuchajcie, to ja się przyznam teraz. Ale poczekaj, ja dołączam do Ciebie. Naprawdę? Dlatego, że mój ogród przez pierwsze 5 lat przypominał matecznik. Czyli uładowaliśmy bez opamiętania. Wszystkie, tak, ma być dużo. Okazuje się po 5, po 7 latach, że te rośliny zaczynają się rozrastać, tracą pokrój. Nie wiemy, czy to już jest szczepione, czy to zaczyna być krzaczorem. Dzikuny tak zwane. Tak. I tu jest problem, dlatego że bezwzględnie trzeba później to porozsadzać. Trzeba to zrobić oczywiście w odpowiednim momencie okresu wegetacji, czyli na przykład na jesieni, ale można się po prostu tego wystrzegać, stosując odpowiednią rozsadę tak zwaną, czyli jeżeli roślina dorasta do 1,5 metra obwodu, nie sadźmy jej co 30 cm. A to jest właśnie najczęstszy błąd, który jako pierwszy właściwie wszyscy młodzi ogrodnicy wymieniają. Kurczę, za gęsto nasadziłam. Żywą płotę. Tu jest sadzone co 40 cm, gdzie tuja, słuchajcie, jak się rozrośnie, to ta pannica potrafi mieć 1,5 m szerokości. Naprawdę nie żartujemy. Tak dobrze prowadzona tuja jest przepięknym, dużym, może być pojedynczym nawet właśnie krzewem Z rosnącym. soliterem tak zwanym, nie? Soliterem, dokładnie. To samo, słuchajcie, z bylinami. Zazwyczaj kupujemy bylinki w tak zwanej P9, czyli w malutkiej doniczce. No i ta bylinka wygląda tak raczej mało okazale, więc sadzimy te byliny wszystkie obok siebie i zdziwieni jesteśmy następnego roku, bo się nagle okazuje, tak jak mówisz, że dzikuny nam się robią. One się bardzo szybko rozrastają i bez sensu jest sadzenie właśnie takich małych roślin blisko siebie. 70 cm obok siebie, nawet 80, jeżeli nam się bylina bardzo ładnie rozrasta. Zachęcamy po prostu do lektury. Dobry katalog z roślinami, informacje z internetu. Może Dominik książkę napiszemy. Co ty myślisz? Możemy napisać, ja chętnie. Fajną. Dominik w ogóle napisał już, słuchajcie, książkę ogrodową. Pochwal się teraz ładnie, bo tam pewnie Książką? są takie. No. No ja już mam apetyt na drugą, to może razem napiszemy. Tak, napisałem książkę, która może stać się dla Was takim drogowskazem, bo to jest dla początkujących osób, które rozpoczynają przygodę z zielonym. Czyli jak unikać błędów, na co zwrócić uwagę, za co zapłacić, a za co bezwzględnie nie. Tego wszystkiego dowiecie się z tej książki. Książka ma tytuł Odlotowy ogród. Myślę sobie, że staje się powoli białym krukiem, bo nigdzie nie ma szansy jej kupić. No to co my reklamujemy czegoś? To trzeba pisać po prostu. Ale to może pójdzie w świat, może ktoś się w końcu ocknie i zrobi dodruk, nie? Trzeba, właśnie, wydawco, dodruk książki Dominika. Tak jest. Drugi wydawco, szykuj się, bo będziemy nowe chętnie treści napiszemy robili. coś naprawdę tak, zrobimy fajnego. coś fajnego. Teraz tak poważnie, rzeczywiście może pomyślimy. Takie, wydaje mi się, pozycje dla kogoś, kto zaczyna w ogóle swoją no, przygodę, można powiedzieć, z ogrodem i w ogóle z planowaniem tej przestrzeni wokół domu. Myślę, że takie treści będą zawsze poszukiwane, tak naprawdę. Jeśli macie ochotę na naszą książkę, to pod spodem w komentarzach napiszcie nam o tym. Może nas to zmobilizuje bardziej. Dominik, czy wszystkie błędy my wymieniliśmy, czy coś jeszcze? Te najważniejsze chyba tak. Myślę, że to są najważniejsze, najczęściej popełniane, ale to wcale nie znaczy, że nie trzeba próbować. Nie trzeba próbować i tak podsumowując, słuchajcie, jedno słowo mi przychodzi na myśl. Przygotowanie. W każdym aspekcie, czyli wiedza raz, zastanowienie się, co my w ogóle chcemy w tym ogrodzie zrobić, jakie właśnie strefy, jakie mamy warunki, czy my rzeczywiście, nie wiem, możemy sobie pozwolić na sadzenie roślin kwaśnolubnych typu rododendrony, czy azalie, gdzie my mamy w ogóle ziemię zasadową na przykład. No ale też nie martwmy się tym za bardzo, bo gatunków jest tak dużo. Są tak zróżnicowane, że warto też o tą bioróżnorodność powalczyć w ogrodzie. Czyli żeby były i byliny, i zimozielone, iglaki, liściaste, żeby ten ogród żył i zmieniał się wraz z porami roku. Tak, na koniec już może taka prośba od nas obydwojga, bo w tym samym kierunku idziemy i akurat tutaj się zgadzamy, pełna zgoda jest. Miejcie różnorodne ogrody, dajcie
kwiatki dla pszczółek. My nie myślimy, słuchajcie, o tym, planując jakby nasze ogrody. Właśnie obsadzamy je tylko tujami i świerkami albo jakimiś iglaczkami, bez bylin, bez kwiatków właśnie, a bez tych roślin tak naprawdę cały ekosystem, słuchajcie, no nie jest w stanie w ogóle funkcjonować. Nie, absolutnie. Zgadzam się z Tobą, to prawda, dbajmy o to. Gdybyście mieli jeszcze do nas jakieś pytania, albo na przykład chcielibyście się poboksować, podyskutować tutaj z nami, bo być może są jacyś ogrodnicy, którzy się z którąś z kwestii nie zgadzają. Myślę, że tyle. My to szanujemy, naprawdę. Tyle podejść dominujących w świecie ogrodnictwa, że jak najbardziej. Hej. Pod spodem w komentarzach czekamy na wszystkie Wasze uwagi, na pytania, jeżeli je macie. Bardzo chętnie z Wami porozmawiamy. Dziękujemy za ten czas, który nam dziś poświęciliście. Jeżeli odcinek się podobał, oczywiście łapki w górę. Pod spodem w linku będziecie mieli przekierowanie jeszcze na kanał Dominika na YouTube, bo Dominik też ma swój kanał, bardziej taki remontowy, prawda? A, i tu Cię zaskoczę. A może to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. To będzie kanał, który rzeczywiście wraca do ogrodu. Czyli Och, cudowna metamorfozy informacja. ogrodów, różnych przestrzeni. Tutaj zaskoczę, bo pewnych rzeczy w telewizji się nie da zrobić, ale prywatnie i owszem. I zobaczycie, jakie inicjatywy Dominik Strzelec zrealizował. O, to bardzo fajnie. To zapraszamy na kanał Dominika. Oprócz remontów już wiemy, że teraz będą ogrody. A ja od razu zapraszam na kolejny odcinek, bo jak zwykle widzimy się za kilka dni. A na razie buziaki, pa pa!